Czy to jest możliwe, że po naszych domach zaczną wkrótce krążyć komisje, które będą nasyłane na przykład przez banki i będą sprawdzały, czy my żyjemy tak, jak żeśmy temu bankowi powiedzieli? Brzmi śmiesznie, brzmi dziwnie. No słuchajcie, to jest związane właśnie z kredytem, tym bezpiecznym kredytem 2% i bardzo niewiele mówi się właśnie o tym, jak będą przeprowadzane kontrole, a przecież to jest w ustawie i o tym sobie porozmawiamy, czy grożą nam komisje. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to, co się tu dzieje, właśnie zmiany w prawie też, subskrybuj mój kanał, piszcie nam też w komentarzach, o czym chcecie, abyśmy prowadzili audycję. I w tej audycji zajmę się właśnie kredytem bezpiecznym, tym 2%, ale uwaga, nie będę mówił o tym, nie będę mówił wiele w każdym razie o tym, ile pieniędzy możesz dostać w ramach tego kredytu, bo to jest dość powszechnie znane i w zasadzie w prasie publikowane, ale powiem o tym, o czym media mówią mało. Właśnie o tym, czy może do Twojego domu przyjść nagle komisja, która sprawdza, czy Ty przestrzegasz warunków tego kredytu, bo pamiętajmy, że kredyt ten jako taki w ogóle to jest rodzaj pomocy dla Ciebie, dla tych biorących kredyt, pomocy dla tych, którzy kupują pierwsze mieszkanie i ta pomoc wygląda w ten sposób, że przez 120 lat, czyli przez 10 lat państwo, można powiedzieć państwo, dopłaca bankom do raty kredytowej, tak żeby jeżeli bank brałby większą ratę kredytową, a dzisiaj powiedzmy jest to mniej więcej ponad 8%, w większości banków chyba taki kredyt mieszkaniowy możesz wziąć, no to ty masz płacić tego kredytu, jak sama nazwa wskazuje, 2%. I tę różnicę w oprocentowaniu mają pokrywać właśnie te dopłaty w ramach tego programu pomocy. Ale żeby dostać ten kredyt, to musisz oświadczyć na przykład, że jest to Twoje pierwsze mieszkanie i nigdy nie miałeś żadnego mieszkania, no chyba że zostało nabyte w ramach dziedziczenia i Twój udział nie wynosił więcej niż 50%, ale tak to możesz dostać dopłatę. Inne warunki odsyłam do czytania ustawy, bo zajmiemy się właśnie tym ciekawszym tematem. W trakcie trwania tych dopłat, tego okresu z dopłatami, możesz stracić prawo do tej pomocy i lepiej jest generalnie rzecz biorąc, żebyś sam na siebie doniósł w ciągu 30 dni do banku, z którym zawarłeś umowę, niż ukrywał to w tajemnicy. A dlaczego tak jest? Bo po pierwsze, wszystkie oświadczenia, które w tej umowie składasz pod odpowiedzialnością karną. A po drugie, bank ma prawo przeprowadzania kontroli tych oświadczeń. I co może bank sprawdzać i jak się ta kontrola będzie odbywała? Po pierwsze, te prawo do tych dopłat tracisz, jeżeli zostaniesz skazany prawomocnie z artykułu 297 paragraf pierwszy lub drugi kodeksu karnego, czyli po prostu za wyłudzenie kredytu i wtedy te kwoty udzielonych dopłat musisz zwrócić w ciągu 45 dni. To wydaje się dość oczywiste, ale również są inne i to wiele przypadków, kiedy stracisz takie prawo do tych dopłat. I takim punktem jest to, jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego, od dnia, kiedy nabyłeś lokal mieszkalny albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też do domu mieszkalnego jednorodzinnego, nie zaczniesz tam prowadzić gospodarstwa domowego, a to było budowane z udziałem tego kredytu 2%, no to musisz niestety zwracać tę otrzymaną pomoc od państwa. Poza tym, jeżeli w okresie przysługiwania dopłat do rat tego bezpiecznego kredytu 2% jako kredytobiorca zbędziesz ten lokal, prawo własności zbędziesz tego lokalu albo tego domu, no to musisz pieniądze zwracać.
Kolejny powód do wygaśnięcia tych dopłat następuje wtedy, kiedy kredytobiorca zmieni sposób użytkowania lokalu, który był mieszkalny, no w ten sposób, że tam część lub cały lokal przestanie być używany jako mieszkanie. Poza tym tak samo się stanie, jeżeli kredytobiorca wynajmie całość lub część lokalu mieszkalnego lub domu, albo nawet użyczy komuś, czyli nawet jeżeli będziesz mówił, nie, ten ktoś tutaj mieszka, bo ja mu to użyczyłem za darmo, no to tracisz prawo do takich dopłat. Jeżeli przez 12 miesięcy nie prowadzisz tam gospodarstwa domowego w tym lokalu albo w domu jednorodzinnym, bo na przykład wyjechałeś na półtoraroczny kontrakt do innego miasta albo w ogóle do innego kraju, to też znowu nie dostajesz tych dopłat. Ponadto może się zdarzyć coś takiego, że masz osobę, z którą prowadziłaś wcześniej wspólne gospodarstwo domowe, na przykład na 12 miesięcy przed tym, kiedy uzyskałeś bezpieczny kredyt na kupno swojego mieszkania i teraz ta osoba miała jakieś mieszkanie, była twoim partnerem, ale teraz mówisz, dobrze, to chodź, to zamieszkamy razem w tym mieszkaniu, na które ja wziąłem kredyt. I co się okazuje? I tracisz prawo do właśnie tych dopłat. Ponadto kolejne przypadki, kiedy tracisz prawo do dopłat, no to wtedy, kiedy ogłoszono upadłość kredytobiorcy, co trochę jest tak, że nie dość, że ogłoszono jego upadłość, no to jeszcze on ma już w ogóle trudności, to jeszcze go będziemy dobijali zabraniem mu jakiejkolwiek pomocy. Sami ocencie, czy to jest sprawiedliwe, czy nie. Ja nie chcę tutaj tego w ogóle w jakiś sposób oceniać. Innym powodem to jest to, że stroną umowy bezpiecznego kredytu przestał być kredytobiorca, który właśnie składał te oświadczenia przy braniu tego kredytu, że on nie miał żadnych innych mieszkań wcześniej. No wyjątkiem jest oczywiście śmierć tego kredytobiorcy. Ponadto można stracić prawo do dopłat, jeżeli się dokona przedterminowej spłaty części tego kredytu 2%. No, są też oczywiście wyjątki. Takiej spłaty można dokonać po upływie 3 lat od wzięcia kredytu, czyli za wcześnie nie można, nie należy się śpieszyć. Spłata może dotyczyć i nie stracisz prawa do tych dopłat części objętej gwarancją. Prawo do dopłat tracisz również na przykład wtedy, kiedy nastąpiła zmiana oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne. I te dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia danego zdarzenia. Zwrot tych kwot dopłat następuje z odsetkami ustawowymi. W ustawie jest jeszcze kilka wyjątków, kiedy możesz tych zwrotów dopłat uniknąć, ale tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Zalecam Wam przeczytać dokładnie ten fragment ustawy. Niemniej jednak zwróć uwagę, że w tej ustawie jest wielokrotnie powiedziane, że składasz jakieś oświadczenia i w ogóle o zajściu tych warunków, że na przykład nie mieszkasz w danym lokalu, nie wykorzystujesz go albo że go wynająłeś, to powinieneś powiadomić bank sam z siebie nie zwlekając, bo banki mają prawo kontrolować, czy ty spełniasz te warunki i mają prawo nawet kontrolować w okresie 5 lat od dnia złożenia oświadczenia, czyli to, że dzisiaj złożyłeś jakieś oświadczenie, jakiekolwiek, i wydaje Ci się, jak ja sprytnie tutaj bank oszukałem, wprowadziłem w błąd, nie radzę, swoją drogą nikogo nie namawiam do wprowadzenia kogokolwiek w błąd do takich działań, to zawsze ma krótkie nogi i jeżeli bank się o tym dowie, no to następują różne konsekwencje, o których mówiłem, przewidziane ustawą, ale w takim razie jak się ten bank dowie? Jak on może tę kontrolę robić? No bo myślisz sobie, skąd bank może wiedzieć, że na przykład ja nie mieszkam w tym lokalu? Albo skąd bank może wiedzieć, czy ja wynajmuję ten lokal? Przecież nie ma jakiegoś takiego oficjalnego rejestru
umów najmu, no teoretycznie bank mógłby żądać ode mnie oświadczeń podatkowych, czy tam dokumentów deklaracji podatkowych, z których by wynikało, że ja nie prowadzę działalności polegającej na wynajmowaniu tego mieszkania, ale tu nikt nie mówi, że to ma być legalne wynajmowanie mieszkania. Są osoby, przykro mi to mówić i też nie zachęcam do tego, które działają w zakresie wynajmu w tak zwanej szarej strefie, czyli po prostu nie rejestrują tych umów. Taka też jest prawda. Krótko mówiąc, tam ktoś w tym lokalu mieszka, przebywa, ktoś nieuprawniony, a ten, który wziął kredyt, nie mieszka albo nie zamieszkał w danym czasie, bo powiedziałem, na przykład na zasiedlenie tego mieszkania masz 2 lata, a co się stanie, jak 2 lata, 1 dzień minął? No i właśnie, bank może to wszystko kontrolować. A jak to będzie bank kontrolował? I właśnie w ustawie jest napisane, że sposób przeprowadzenia kontroli określa umowa bezpiecznego kredytu, czyli jest taka delegacja ustawowa. My nie powiemy bankom, jak mają to robić. Nie mówimy, jak to odbędzie się, ale niech te banki same ustalą z klientem w umowie, jak będą występowały jak będą objawiały się te czynności kontrolne. Absurdalnym byłoby na przykład kontrolowanie składania oświadczeń, prawdziwości złożonych oświadczeń lub ich braku, bo nie zawiadomiłeś kogoś o tym, że nie mieszkasz w tym mieszkaniu, na przykład nie używasz go ponad rok, byłoby absurdalne na podstawie oświadczenia. Bo to byłoby tak, jakbyśmy kontrolę oświadczenia przeprowadzali drugim oświadczeniem. Wobec tego raczej powinna być to jakaś kontrola czynna, nazwijmy to, i ta taka tytułowa inspekcja, powiedzmy robotniczo-chłopska, jak to kiedyś się nazywało, być może przyjdzie do tego lokalu i będzie sprawdzała, kto tu mieszka. Nie wiem, czy taka się praktyka ustali, bo no, banki też mogą nie chcieć mieć, chcą unikać kłopotu, ale skoro mają taką odpowiedzialność, że one w zasadzie odpowiadają przed Bankiem Gospodarstwa Krajowego za prawidłowość rozliczania tych dopłat, bo to one, taka jest konstrukcja tej ustawy, że tymi dopłatami zarządza BGK, ale on pewną część swoich działań ceduje na banki, które udzielają kredytu, więc te banki, zobaczymy, jakie przyjmą rozwiązania. To się dopiero okaże w najbliższej przyszłości, kiedy powstaną i wyjdą na rynek pierwsze projekty umów. Jestem bardzo ciekaw, jak będą właśnie określane w tych umowach zasady przeprowadzania kontroli. Czy naprawdę będzie tak, że będzie przychodziła jakaś komisja kontrolna do budynku i taki kredytobiorca będzie musiał okazać swoje mieszkanie. Ale ja pragnę zwrócić jeszcze na jedną rzecz. Zawierając tę umowę i nie chcąc narazić się na stratę prawa do posiadania dopłat, musisz dokonać założenia, jak będzie Twoje życie wyglądało przez najbliższe 10 lat, a 10 lat to jest kawał czasu. Trudno naprawdę przewidywać przyszłość, ale jednak chyba powinieneś przyjąć taką zasadę, no dobrze, ja przez 10 lat nie będę tego mieszkania wynajmował. Ja przez 10 lat nie opuszczę tego mieszkania w ten sposób, że tam nie będę prowadził gospodarstwa swojego domowego przez ponad rok. Ta przerwa nie będzie taka długa. Czyli jeżeli marzę o wyjechaniu gdzieś za granicę, no to się muszę mocno zastanowić, jak tam mogą dokumentować, że jednak w tym lokalu nie ma takich przerw rocznych. Zastanów się po prostu, biorąc ten kredyt. To tak naprawdę jest duża pomoc państwa dla kredytobiorców. Nie ma co ukrywać, że nie jest. Zobaczymy natomiast, jakie będą też rezultaty tego i wpływ tego kredytu na w ogóle rynek nieruchomości. To też się okaże, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach i pytanie jest, czy wiele osób będzie faktycznie chciało poddać się tym ograniczeniom wynikającym z tego kredytu, bo w tej grupie do 45 lat na pewno są osoby, które powiedzmy nie spełniają w ogóle warunków tego kredytu, czyli już jakieś mieszkanie mieli albo ich udział w spadku wynosił więcej niż 50%. No, różne rzeczy mogły się zdarzyć w życiu. 45 lat to też jest
kawał czasu. Są też osoby, których po prostu nawet nie będzie stać, nawet na tę obniżoną ratę kredytową. I to jest też ciekawe w ogóle, jaka będzie polityka banków, jak będą one liczyły podchodziły do oceny zdolności kredytowej tych kredytobiorców, bo w zasadzie jest powiedziane, że one powinny przy tej ocenie brać cały okres kredytowania, który może być różny. No też nie wiemy tak naprawdę, jakie te stopy procentowe będą za 10 lat, za 20 lat, tego nikt nie wie z nas, czy będą większe, czy niższe i banki muszą mieć jakieś swoje zabezpieczenie i może się przecież tak zdarzyć, że nagle po ustaniu tych dopłat, tej pomocy państwa, rata kredytu ci urośnie. To jest możliwe i bank na taką ewentualność też musi być przygotowany. Trudno mi przyjąć, że banki będą liczyły Twoją zdolność kredytową tak, jakby Twoja rata wynosiła tylko 2%, chociaż podobno, no tak czytałem w mediach, takie zapowiedzi głosi minister, mówi o tym, co zrobi Komisja Nadzoru Finansowego. To dla mnie troszeczkę takie dziwne i niebezpieczne, jeżeli przedstawiciel jakiegokolwiek organu mówi, co ma robić Komisja Nadzoru Finansowego. Dodam też, że w ustawie jest taki punkt, który mówi, że w przypadku, gdy kwota tej Twojej pierwszej raty nie objętej już dopłatą tego bezpiecznego kredytu będzie wyższa od tej kwoty, którą płaciłeś do tej pory, czyli tej kwoty pomniejszonej o tą dopłatę pierwszego kredytu, to bank kredytujący na wniosek Twój, kredytobiorcy, może wydłużyć okres spłaty tego kredytu nie więcej jednak niż na 5 lat, więc to jest też taki ratunek dla tych, którzy mieliby nagle zacząć płacić większe raty, no bo wydłużenie tego okresu spłaty kredytu po prostu obniża raty. Czy znowu jednak chcemy korzystać z takich możliwości i przedłużać kredyt? No to też się okaże. Tu też są w ogóle pewne ograniczenia. Ja od razu Wam wyjaśnię, że też nie streściłem Wam całej ustawy. Warto ją naprawdę przeczytać, ale jeżeli będziecie występowali o ten kredyt, to dowiedzcie się od banku, jak będzie wyglądała w praktyce kontrola Waszych oświadczeń i kontrola tego, czy przez cały czas spełniacie warunki tego kredytu, czy też ich nie naruszacie. To jest chyba dość istotne. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to subskrybujcie ten kanał, zapraszam, piszcie w ogóle też o innych tematach związanych z gospodarką, bo będziemy też rozszerzać się o tematy gospodarcze. A chętnych do poznania większej wiedzy o rynku nieruchomości zapraszam na szkolenia na Symen24.pl oraz do wspierania naszego kanału, bo jest tu sporo materiałów takich, które są dostępne tylko dla wspierających, a w ogóle często wspierający dostają też takie czasami pełniejsze wersje nagrań. Cześć, trzymajcie się.